Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stabelski ze sklepu Popmaster Records Shop. Witam Was i zapraszam do ostatniego już spotkania z płytą winylową na lato. Tak, ostatnie spotkanie, więcej nie będzie, z tego względu, że dzisiaj ostatni dzień lata. Przede mną kubka płyt winylowych, ale zanim zacznę, to mam do Was wielką prośbę. Wszyscy zapewne słyszeli, co dzieje się w południowej i w południowo-zachodniej Polsce. Tragedia, ludzie tracą życie, ludzie tracą swój cały dobytek, domy, samochody. Także jeżeli jesteście w stanie, jeżeli macie tą możliwość, prosiłbym Was o wpłacanie pieniążków dla powodzian. Podejrzewam, że w każdej miejscowości jest czy burmistrz, czy prezydent miasta, czy nie wiem, jakiś Caritas, który zbiera dary, pieniążki dla powodzian. Także prosiłbym Was o wpłacanie, o pomoc finansową dla ludzi, którzy ucierpieli w tej powodzi. Unia Europejska przeznaczyła 10 miliardów euro dla paru krajów, Polska, Czechy, Słowacja, Austria, ale myślę, że to nie wystarczy. Także każda złotówka też będzie się liczyła. Także nie patrzcie na to, że taka kasa przypływa z Unii Europejskiej, bo to będzie dużo za mało. To tyle z mojej strony i zaczynamy. Zaczynamy od muzyki. Dzisiaj na początek trochę rocka, trochę popu, a zaczniemy od latających kolorów i Chrisa de Barga. Chris de Barg i Flying Colors. Eurythmics, We Two Are One. My także jesteśmy jednością. Eurythmics Touch. Teraz coś z białego soulu, z niebieskiego Blue Eye Soul, tak to się nazywa, a muzyka śpiewana chociażby przez Simple Red, Men and Women. Także błękitna oka soul muzyka. Men and Women. Teraz Art Garfunkel i Watermark. No i na zakończenie nowy rekord świata, Electric Light Orchestra. Zakończenie płyt popowo-rockowych. Electric Light Orchestra, 76 rok, nowy rekord świata. Tak, w 76 roku płyta została wytłoczona i w 76 roku ta okładka została wytłoczona. To jest wszystko wytłoczone. Tak wyglądało pierwsze tłoczenie. Oryginalna koperta. Pokażę Wam jeszcze skład. Piękny, 7 panów. To prawdziwy Electric Light Orchestra. To była prawdziwa muzyka elektryków, a nie co później zaczęło komponowane. Co prawda wszystkie utwory Jeff Lynne skomponował, tekst napisał. Teraz to samo robi. Ale wtedy po prostu te piosenki były dużo lepiej napisane, dużo lepiej zaśpiewane, że tak powiem. Teraz piosenka co najwyżej jeden przebój, a tutaj od A do Z przebój za przebojem. Okej. Trzy panie twierdzą, że Robert De Niro czeka. Na kogo czeka? Pytanie. Robert De Niro's waiting. Bananarama. He speak Italian. Ponoć mówi po włosku Robert De Niro. Bardzo ładna okładeczka, pięknie zadbana. Płytka nie pamiętam w jakim stanie, ale możecie wejść na stronę www.popmaster.pl i zobaczyć, w jakim stanie jest ten maxi single, bo teraz właśnie mamy maxi single przed sobą. Tutaj przede mną leży pan, on w sumie siedzi, ale teraz leży i zastanawia się, zadaje pytanie, co to jest miłość? Co to jest miłość? Howard Jones. What is love? Wielki jego przebój. Tak samo Soft Cell. Tainted Love, a na drugiej stronie Where Did All Love Go? I Soft Cell, przeróbka Tainted Love to przeróbka z lat 60. Utworu. Teraz Divine, nie wiem, Divine chyba, Divine. Native Love, Divine chyba to powinno się czytać. I maxi singielek Native Love. Teraz Bobby O. She Has a Way. She Has a Way i Bobby O. Teraz idziemy na Barbecue. Może nie dokładnie. Zespół się może nie Barbecue, tylko BB&Q Band.
BB&Q Band. Tu mamy na drugiej stronie Hard to Get Around, a na pierwszej stronie mamy Imagination. Imagination. Bilbo albo Bilbo. I Jamesa Browna przebój Sex Machine. Sex Machine, Bilbo, łatwiej się mówi, i Sex Machine. Teraz mamy Jackie Wilsona, Reed Petit. Jackie Wilson. To był przebój lat 80. i fantastyczny teledysk. To jest to, co widzimy, tą układeczkę, to jest kadr z jego teledysku. Te wszystkie plastusie, bo to plasteliny, wszystko z plasteliny zrobione, fajny teledysk. Teraz mamy Sharon Brown, nie Sharon Stone, bo ona na pewno była specjalistką w miłości, wszystko wiedziała na temat miłości, ale okazuje się, że druga, Sharon Brown, specjalizowała się w miłości. I specialize in love. Sharon Brown. Teraz Booker, Newbury Ford i Teddy Bear. To wszystko Popmaster Record Shop oraz na stronie www.popmaster.pl. To już mi się w sumie kończą maxi single, ale jeszcze chwilę. Dance Freak Party Freak. Dance Freak Party Freaks. Destiny. A na drugiej stronie wersja instrumentalna. Tu sobie muszę zmienić coś niecoś. Gary Bird and the GB Experience. The Crown. I zostały nam ostatnie dwa maxi single i to maxi single jednego zespołu. Shack Attack. Don't Blame It on Love. Jeszcze raz Shack Attack i Watching You. I to na tyle maxi singli, ale nie na tyle Shack Attack. A dlaczego? Dlatego, że mamy już całe albumy, a tu album pod tytułem Invitations. Invitations i Shack Attack. Jakby tego było mało, mamy jeszcze Shack Attack i Nightbirds. Ok, przerwa malutka od Soul, Funk, Jazz. Pora na jedną płytę z muzyki klasycznej z opery, dokładnie z opery. Hasło trzech tenorów chyba znana jest w większości Was. W 90 roku wyszła płyta kompaktowa, kaseta i jak się okazuje płyta winylowa. Wtedy nie miałem do czynienia z płytą winylową, ale od paru lat mam. To już kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt płyt trzech tenorów miałem w sprzedaży. A to jest następna. Czyli Carreras Domingo Pavarotti in Concert Mechta. Mechta to jest dyrygent. Zdaje się, że miałem przyjemność być w domu pana Mechty, południowy Londyn, a nawet na południe od południowego Londynu. Ok, wracamy do Funk Soul. Pointer Sisters Priority. Priority Pointer Sisters. The Four Toes Legends. Wytwórnia Motown. Co nam zostało? Gloria Gaynor, która w latach 70. miała fantastyczny przebój. Królową na parkietach, w radiu. A historia tego przeboju była taka, prawdopodobnież, nie sprawdzałem nigdy tego, że Gloria Gaynor leżała w szpitalu, była umierająca. Przyszedł do niej, nie wiem, kompozytor, producent muzyczny i przyniósł jej piosenkę. Nie wiem, zaśpiewał, czy to już miał nagrane. Jak Gloria Gaynor to usłyszała i oczywiście poprosił ją, żeby ona nagrała tą piosenkę. I ta umierająca Gloria Gaynor, jak to usłyszała i tą propozycję nagrania tej piosenki, to jej kondycja znacznie się poprawiała w tak błyskawicznym tempie, że tam parę tygodni później wstąpiła do studia, by nagrać ten kawałeczek, który brylował na parkietach i stacjach radiowych. I Will Survive. Akurat pasował tytuł do jej stanu, jak była w szpitalu. Tu mamy 82 rok, Gloria Gaynor. Teraz The Real Tania Maria. Ja myślałem, że wszystkie moje drogie Marie są naprawdę drogie. A tu mamy jedną Tanię Marię. Tania Maria, The Real Tania Maria, album Wild. Pani pochodzi z Brazylii, przyjechała do Ameryki, zaczęła śpiewać, zaczęła płyty nagrywać. I to jest chyba druga płyta, którą mam na stanie. Druga jazzująca Tania, którą mam na stanie.
Okej, Melba Moore. Cóż mogę powiedzieć o Melbie Moore? Zdaje się, że niewiele, a może nawet nic. Jak wystawiałem tą płytkę, słuchałem, ale nie pamiętam teraz. Czyli nie rzuciła mi na kolana, że tak powiem, no ale mnie nie musi rzucić na kolana, wystarczy, żeby was rzuciła. Okej, teraz płytka, składaczek, który był nagrany w kasynie. Pamiętacie Deep Purple i kawałek Smoke on the Water? Śpiewali o pożarze nad wodą, o dymach nad wodą. A skąd te dymy pochodziły? Z kasyna w Monterey. Monterey kasyno się paliło. I później chyba zostało odbudowane. No to po później jeszcze Queen miał swoje studio nagrań w tym kasynie. No i powstała płytka Casino Lights, właśnie nagrana w tym kasynie. I mamy różnych wykonawców, między innymi Davida Sanborna, Al Jarreau, Randy Crawford. Także myślę, że to było nagrane nie jednej nocy, tylko ci artyści występowali przez jakiś czas i materiał z ich występów właśnie posłużył do wydania tej płyty. No chyba, że to w jednego wieczoru wszyscy zaśpiewali. No nie wiem, nie zagłębiałem się w temat, jak zwykle nieprzygotowany jestem. Tutaj teraz następny składaczek, największe brytyjskie zespoły jazz funk. Jazz funk, Gatefold okładka, podwójny album. I nie mógłby się ten album pojawić bez takich wykonawców jak Shack Attack, który był przed chwilą, i Level 42. To chyba dwa najgłośniejsze zespoły z tego rodzaju muzyki. Teraz zespół, który znam już od 20 lat, nie osobiście, no muzykę tego zespołu znam i która mi się bardzo podoba. Nie wiem, dlaczego wcześniej nie miałem okazji tego słyszeć. Po prostu zespół nie był popularny w Polsce, może dlatego. Słuchajcie, Stylistics, The Great Love Hits. Wielkie piosenki miłosne Stylistics, a to między innymi I'm Stone in Love with You, You Make Me Feel Brand New, You Are Everything. Takie mniej więcej kawałeczki są fantastyczne. Święcie przekonany byłem, że zespół składa się z panów i jednej wokalistki. Nic z tego. Sami panowie, sami zresztą panowie i panie, zobaczcie. Nie ma żadnej wokalistki z tego względu, że ktoś tam tak wysoko śpiewa falsetem, tak? Mężczyzna śpiewa falsetem? Jak coś, dajcie mi znać, jakim głosem mężczyzna śpiewa. Tak, że myślałem, święcie byłem przekonany, że to kobieta śpiewa, ale nie. Das Band, Keep It Live. Trzymaj to przy życiu. Das Band. Gap Band 5, Jamin. To wszystko w słupsku już i w internecie. Temptation, All the Million Seller. Wszystkie w nakładzie milionowym się sprzedały. Dotyczy zapewne to tych kawałeczków, które znajdują się na tej płytce. Mamy 10 kawałeczków mamy i wszystkie ponoć sprzedały się w nakładzie co najmniej 1 000 000 egzemplarzy. A tu między innymi taka pioseneczka jak My Girl, piękny kawałeczek, czy Papa Was a Rolling Stone, Psychedelic Shack, I Wish It Would Rain, Cloud9, The Temptations i ich przeboje, Yark, Broad and Peoples, The Two of Us. Zielony kolor, jeny. Dobrze, chowam tą płytkę. The Two of Us, ale to nie jest kawałeczek Beatlesów z Let It Be. To jest ich kompozycja Yark, Broad and Peoples, bo Beatlesów w kompozycji śpiewał m.in. Bonnie. Tutaj mam bardzo solidną płytę, a płyta należy do Ashford & Simpson, ich album Solid. Fantastyczny, wielki przebój lat 80. Solid. Jeszcze mi pozostał Earth Cloaked, Love Right, EMI Capitol Records, wydane w Niemczech w Köln. I na koniec amerykańska okładka, czyli płyta wydana w Stanach Zjednoczonych, Glady Knight and the Pips, All I Need Is Time. Wszystkiego, czego potrzebuję, to czas. Czas leczy rany. Amerykańskie wydanie, okładeczka cut out, zresztą nie tylko okładka, bo kopertka też jest z tej strony, a teraz powinno być odwrotnie. Dlaczego cut out? O co chodzi? O to chodzi, że po prostu płyta się nie sprzedawała w tym okresie i postanowiono przecenić tą płytkę. Przecenili tą płytkę
i zaznaczyli, że one z przeceny. Dlatego nacięli to okładeczkę. Po co? Bo po prostu ktoś poszedłby do innego sklepu, jakby nie była nacięta okładeczka, gdzie płyta była w wyższej cenie, kupuje sobie na przykład Beatlesów, wychodzi, za chwilę przychodzi z Gladys Knight and the Pips i powiedział, że przed chwilą kupiłem tą płytkę, chcę oddać, bo rozmyśliłem się na przykład, albo wymienić na inną. Wtedy na rachunkach nie było nazw zespołów wykonawców, tylko po prostu płyta. Płyta i to wszystko. Nie pisało, że to Beatlesów, a to The Pips i tak dalej, i tak dalej. No słuchajcie, także apeluję do Was jeszcze raz z prośbą, że zorientujcie się w Waszej okolicy, czy ktoś zbiera pieniądze dla powodzian, czy w ogóle jakieś dary dla powodzian. I proszę, przyłączcie się do tej akcji, bo naprawdę tutaj na północy jest pięknie, ładnie, słonecznie. Na południu, na południowym zachodzie, teraz Wrocław, jest tragedia. Także jeżeli macie taką możliwość, jeśli macie taką ochotę, wpłaćcie pieniążki dla powodzian. I to wszystko. Tym smutnym akcentem żegnam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi, ale to już nie będą płyty winylowe na lato. Jesień. Płyty winylowe na jesień. Nocami jesień się zaczyna. Na razie. Cześć Wam.